Cześć! Witaj serdecznie w nowym odcinku Polki w Ameryce. Zabrałam Was dzisiaj w piękne miejsce przy Manhattanie, przy wodzie w Long Island City. To tutaj, co za mną wszystko widać, to jest Manhattan, także z tym pięknym widokiem dzisiaj spędzimy sobie czas i będę opowiadała o pracy na Brooklynie w szpitalu w kwietniu z pacjentami z COVID-em. O tym, dlaczego się zgłosiłam do pracy, jak to było, czego się nauczyłam, co widziałam. Także zapraszam serdecznie na odcinek. Polka w Ameryce. To zacznijmy może od początku. Jestem freelancerem, mam kilka prac, pracuję na planach filmowych, pracuję na eventach, jestem tłumaczem, dużo zawsze robię i w połowie marca zamknęli nam Nowy Jork. Wszystkie moje prace, które wykonywałam, zniknęły z dnia na dzień. Nowy Jork był bardzo przerażającym miejscem. W pewnym momencie byliśmy po prostu epicentrum na świecie. Najwięcej tych osób chorowało i też najwięcej osób umierało w pewnym momencie, więc to było bardzo ciężkie przeżycie po tylu latach tutaj mieszkając i widząc to miasto puste. To już nie jest to tętniące życiem miasto, to już nie jest ten Nowy Jork, który mi się kojarzy po prostu z miejscem, które jest zawsze otwarte, zawsze jest pełne, wypchane po prostu ludźmi, przeróżnymi ludźmi z różnych kultur. To jest zawsze właśnie piękne w Nowym Jorku. Natomiast ulice były po prostu puste, wszyscy byli w kwarantannie. Liczba zachorowań tak szybko rosła, że szpitale nie były po prostu w stanie nadążyć. I pojawiło się wtedy kilka ofert pracy różnych agencji tymczasowych, przy jakichś testach praca, ale też głównie praca w szpitalu. Później pracowałam jeszcze w czerwcu przy testach na Harlemie, ale to już było właśnie wtedy, kiedy już jakby ta sytuacja była bardziej opanowana, już wiedzieliśmy, w co włożyć nasze ręce, natomiast w kwietniu to było po prostu tak, że to była nowość. Nikt nie wiedział, co się dzieje, nikt nie wiedział, jak się za to zabrać. Tak naprawdę Nowy Jork jako pierwszy musiał przetrzeć te szlaki dla całych Stanów i u nas właśnie tutaj w Nowym Jorku to wszystko się zaczęło i w tym momencie już jest ponad 160 000 osób, które po prostu umarły na koronawirusa, a to wszystko się zaczęło tutaj. Więc jest już sobie ta połowa marca, wszystko zaczyna się zamykać, ja tracę wszystkie prace. Udaje nam się z chłopakiem w ostatniej chwili, dosłownie na 3 czy 4 dni przed zamknięciem, wynajmujemy mieszkanie, zaczynamy razem mieszkać, zaczyna się kwarantanna. My nie wiemy, co to jest koronawirus na tym etapie. To jest dopiero początek. My dopiero zaczynamy się uczyć tak naprawdę o tej chorobie. Pojawiła się opcja, żeby zatrudnić się w jednej z takich właśnie agencji pracy tymczasowej i żeby pracować dla jednego ze szpitali. Dopiero jak już zostałam faktycznie zatrudniona na tą pozycję Information Specialist, czyli specjalista do spraw informacji, za chwilę o tym więcej opowiem. Natomiast jak już było wiadomo, że faktycznie będę pracować w szpitalu, to dopiero wtedy powiedziałam rodzicom i znajomym, bo po prostu nie chciałam ich martwić i stwierdziłam po prostu, że jako osoba młoda, która nie ma żadnych specjalnie chorób przewlekłych, nie mieszkam z osobami starszymi w domu, nie mam swoich dzieci, mieszkam tylko ze swoim chłopakiem, to ryzyko było o tyle mniejsze, że ryzykowałam jakby tylko swoje życie, a nie też czyjeś życie. Łatwiej mi przez to było podjąć tą decyzję, a jako, że ja już wiedziałam, że do tej pracy będę szła, to słuchajcie, namówiłam też swojego chłopaka, bo powiedziałam mu, że słuchaj, jak ja będę pracować i ja jakby się okazało, że się zarażę, to chciałabym, żebyś też ze mną pracował, bo tak czy owak się zarazisz, a tak przynajmniej będzie kolejna osoba jakby do pomocy i razem rozpoczęliśmy pracę przez miesiąc kwiecień na Brooklynie, w żydowskim szpitalu i widząc swoje. Wyszłam ze szpitala i chciałam coś pokazać. Chciałam tak, żeby unaocznić, jak to wygląda w szpitalach w Stanach. To są nasze kostnice. Tak wyglądają ciężarówki. Nie można tego kręcić. No ale dupa, już nakręciłam, więc trudno.
I zaczęliśmy tam pracę właśnie jako Information Specialist. To są tacy, powiedzmy, pomocnicy lekarzy i pielęgniarek. Pracowaliśmy na oddziałach właśnie z pacjentami COVID. Zresztą cały szpital był jakby przepełniony pacjentami COVID i nawet jak szłam, jak mnie na przykład rzucali na oddział z ludźmi z rakiem, na przykład na onkologię, to tak czy owak już z 40-50% po prostu już miało tam ten COVID, bo po prostu tak to szybko się roznosiło. I mój szpital zatrudniał około 200 pracowników tygodniowo, 200 nowych pracowników. Cały personel szpitala chorował. Te osoby, które już pracowały, były absolutnie przemęczone. W większości były to młode pielęgniarki, takie właśnie dziewczyny, które jeszcze nigdy nie pracowały tak naprawdę, nie miały tak jakby praktyk jeszcze, dopiero ze szkół pielęgniarskich były. W ogóle w pewnym momencie był też taki okres, że osoby na ostatnim roku studiów medycznych miały możliwość jakby już zakończyć swoją edukację właśnie wcześniej, w kwietniu, tylko po to, by już zacząć jakby pracę z pacjentami COVID. Tak bardzo potrzebowano po prostu personelu i to właśnie wśród personelu był największy odsetek osób chorujących, bo wiadomo, ma się też największą jakby styczność z tym wirusem. Więc zaczęliśmy pracować właśnie jako Information Specialists. Zostałam przede wszystkim bardzo szybko rzucona na głęboką wodę, bo miałam tylko 1 dzień treningu. Dla porównania mój chłopak miał 4 dni treningu, a jest o wiele bardziej chyba ogarnięty niż ja. Moja praca polegała na przygotowywaniu na przykład kart pacjentów. Często pacjenci byli w transferze, trzeba było przygotowywać jakby ten transfer. Często odbierałam telefony. Telefony pochodziły od rodzin, które niestety często nie mogły przyjść i zobaczyć swoich rodzin, swoich matek, swoich ojców, nie mogły się po prostu pożegnać. Do mojej pracy należało też zamawianie transportu zwłok osób, którym nie udało się niestety przeżyć. Jednym z takich cięższych, powiedzmy, aspektów mojej pracy, jednym z moich obowiązków było ubieranie wszelkie te właśnie jakieś czepki, te ubranka, maski, tarcze ochronne na twarz. W to wszystko ubierałam osoby, którym się... Boże, to się nawet ciężko opowiada, słuchajcie, tyle miesięcy minęło, to się tak ciężko opowiada. Ale to były te osoby, którym się udało przyjść z zewnątrz pod obietnicą zrobienia sobie 2-tygodniowej kwarantanny po takiej wizycie w szpitalu i przyszły po to, żeby jakby pożegnać się ze swoimi bliskimi, zobaczyć swoją matkę czy swojego ojca po raz ostatni i jakby do mojego obowiązku należało przygotowanie ich do wejścia do pokoju i do pożegnania się ze swoją rodziną. Do moich obowiązków należało jakby poinformowanie ich, z czym to się wiąże, z ryzykiem, które biorą na siebie wchodząc jakby do tego pokoju. I nikt jakby nie mógł uzyskać żadnej informacji, bo lekarze są cały czas zajęci. Zamiast na przykład 5 pacjentów nagle lekarz ma 10, pielęgniarka zamiast 3 pacjentami zaczyna się opiekować nagle 7. Także po prostu wszystko było tak przepełnione, że ci biedni ludzie dzwonili i chcieli się dowiedzieć, co się dzieje z ich rodzinami, z ich matkami, z ich braćmi, z ich ojcami, a ja po prostu byłam tą pierwszą osobą na telefonie, która odbierała ten telefon i to był ten taki ból, że nie mogłam tak naprawdę nic odpowiedzieć na żadne medyczne pytanie, bo nie jestem osobą medyczną, ja jestem stricte osobą od administracji w tamtym miejscu, więc nie mam jakby prawa im nawet powiedzieć nic od strony medycznej. I był właśnie taki dzień, że jestem z koleżanką na zmianie i umiera facet i dosłownie za 15 minut dzwoni jego córka i ta koleżanka odbiera ten telefon i tylko zrobiła takie i ja już po prostu wiedziałam, o co chodzi, już wiedziałam jakby z kim rozmawia i powiedziała tej osobie, że nie może udzielić żadnych informacji, mimo że wiedziała, że po prostu pacjent już nie żyje. Co jeszcze jest ważne, co też czego się właściwie nauczyłam tam, co się dowiedziałam, ja o tym nie miałam pojęcia.
to kwestia tego, że jak ktoś umiera, to nie mówi się, że ta osoba jest dead albo deceased. Ja się spodziewałam, że to będzie właśnie bardziej taki klimat deceased. Nie, mówi się expired, tak jakby jedzenie przeterminowane, tak mi się to kojarzy. Także używanie w ogóle tego sformułowania expired było dla mnie bardzo bolesne, niesmaczne i nie lubiłam tego, a musiałam używać tego określenia po prostu kilkakrotnie dziennie, no bo kilka razy dziennie ktoś umierał, więc zawsze trzeba było powiedzieć, czy to pielęgniarce, czy lekarzowi, że expired. Taka nauka właśnie. Nie wiedziałam, że tak się mówi wcześniej. Siedzę przy biurku i odbieram telefony, pracuję z plikami, zamawiam leki, jeśli ktoś umiera, to muszę zadzwonić na kod. Kod czerwony tutaj to jest bomba, więc tutaj to nie mówią kod czerwony, tutaj to jest kod 3. Jak słychać, jest bardzo głośno. Tam siedzą lekarze wszyscy. Ja jestem tutaj z boku i pracuję, ale po prostu widzę ludzi za biurkiem. Osoby, które mieszkają czy pracują w okolicy, jakieś restauracje, knajpy, codziennie dla pracowników szpitala był jakiś podarunek. Czy to jakieś chlebki koszerne, czy słodycze, czy jedzenie indyjskie, czy właśnie koszerne. Często też dostawaliśmy typu chińszczyznę, dostawaliśmy pizzę. Także po prostu ci ludzie jakby byli kochani i faktycznie widać było to wsparcie personelu medycznego. I widać było po prostu tą chęć jakby podziękowania. Każdego dnia, jak przychodziliśmy z moim chłopakiem do pracy, to wrzucali nas na inny dział, w zależności od tego, gdzie danego dnia jakby była potrzeba, gdzie danego dnia ktoś albo zachorował, albo nie pojawił się do pracy, albo po prostu gdzie liczba tych naszych pacjentów była już tak wysoka, że potrzeba było wsparcia. I wiele z tych oddziałów było powypełnianych na przykład w 130, w 140%. Czasami było tak, że był właśnie pokój pojedynczy, to tam z kolei wkładało się 2 łóżka i tylko trzeba było uważać, żeby oboje pacjenci jakby byli z COVID-em, żeby nie było przypałów. Szukano tego miejsca wszędzie, bo po prostu tyle osób codziennie się zgłaszało. Ci lekarze po prostu byli tak zapracowani, ja widziałam takie silne osobowości w akcji. Te wszystkie pielęgniarki, to naprawdę inny poziom po prostu osoby z jajami. Była taka sytuacja właśnie, że dużo pacjentów leczyli na brzuchu, w sensie, że pacjent leżał na brzuchu, był podłączony do respiratora, do maszyny i tego na początku nie rozumiałam, dopiero później się okazało, że faktycznie w ten sposób się lepiej oddycha. Na szczęście w moim szpitalu nigdy nie było problemów właśnie z maseczkami, z gowns, czyli z tymi, nie wiem, ubrankami. Nie wiem nawet, jak się po polsku nazywa, bo po prostu nie byłam nigdy w szpitalu, żeby nosić te gowns. Tutaj dopiero się nauczyłam, że to jest gowns. Także te wszystkie ubranka, jakby właśnie specjalne, te czepki, wszystko musiałam nosić na co dzień. I często po prostu zdarzało mi się też wchodzić do pokojów pacjentów z COVID-em. Znam tam jakieś języki obce. To akurat się tak wydarzyło, że jednego dnia na oddziale była tylko jedna osoba dziwnym trafem, która znała hiszpański i to była Polka, czyli ja. I trzeba było po prostu chodzić do tych pacjentów jakby z lekarzem, czy z fizjoterapeutą, czy z pielęgniarką i tłumaczyć, rozmawiać z nimi. Także byłam face to face po prostu z tymi ludźmi, tymi nieuśpionymi, bo tak jak mówię, były też pomieszczenia, w których się siedziało i to było jedno wielkie otwarte pomieszczenie, bez żadnych drzwi, bez niczego, co jakby stawało na przeszkodzie między moim komputerem, moim biurkiem, a resztą wszystkich pacjentów. I takie pokoje właśnie były pokojami, w których ludzie byli już uśpieni i na wentylatorach. I to były właśnie te najgorsze przypadki. I to był też właśnie pierwszy raz, kiedy zobaczyłam na żywo osobę, która umarła, której próbowano ratować życie reanimacją, elektrowstrząsami. Masowano jej serce i niestety się nie udało.
I to była pierwsza jakby osoba tego dnia i tego samego dnia jeszcze 2 kolejne zmarły po prostu na moich oczach, bo byłam w tym jednym z tych wielkich jakby pokoi. Ja byłam też tą osobą, która miała kontakt z laboratorium i laboratorium dzwoniło do mnie i w sprawie różnych właśnie pacjentów do mnie dzwoniono, proszono o jakieś właśnie nowe badania krwi, proszono, żeby coś donieść i tak dalej. W ten dzień, w który zmarł mi ten pierwszy pacjent, to była pani Maria, co widziałam właśnie, że reanimują ją i że niestety się nie udało i to właśnie jest bardzo dziwne uczucie zobaczyć po raz pierwszy osobę umierającą, jak się brzuch tej osoby przestaje ruszać. To jest chyba coś, czego właśnie nigdy nie zapomnę, ten moment, w którym ten brzuch przestaje się ruszać. Tak po prostu koniec. I pomimo ich reanimacji, masażu serca i elektrowstrząsów i to całe clear, pomimo tego nie udało się uratować pani Marii. I właśnie później była taka sytuacja, że dzwoni do mnie laboratorium w ten sam dzień, dosłownie po godzince i mówią, że jakieś inne wyniki trzeba zrobić pani Lam. To była druga pacjentka tego dnia, która właśnie niestety umarła. I jak do mnie zadzwoniono poprosić mnie, żebym powiedziała lekarce, że ta pani Lam potrzebuje jeszcze kolejnych jakby badań, kolejnych wyników. Ta lekarka miała co prawda maseczkę na twarzy, ale w oczach widziałam takie zimno i ta kobieta po prostu mi powiedziała prosto z mostu, że już nic nie możemy dla pani Lam zrobić. Pani Lam miała 80 parę lat i jej wyniki były już tak złe, że oni już wiedzieli wcześniej, że ta pani Lam w ciągu kilku kolejnych godzin umrze. I po tym telefonie laboratorium i po tej mojej rozmowie z lekarką dosłownie 15 minut później pani Lam umiera. Nie próbowano robić reanimacji, bo po prostu już jej wyniki były tak złe, że jej ciało już się po prostu poddawało. W ten sam dzień dzwoni do mnie dziewczyna, która jest córką jednego z pacjentów. Przekazałam jej lekarkę, lekarka jej wszystko opowiedziała. I po kilku godzinach ten pacjent, ten facet, który miał na imię Fortunato, co oznacza szczęściarz po włosku, więc jakoś mi się od razu jakby to skojarzyło. Siedziałam jakby obok monitorów, które miały na sobie właśnie tam puls, bicie serca, tak dalej. W pewnym momencie zauważam, że jeden z tych monitorów mi miga. I ja patrzę się na ten monitor, a tam puls schodzi właśnie 50, 40 i ja już na 30 już po prostu mówię do lekarzy: hey, look what's going on here, look. I jakby zrobiłam aferę wokół tego, oni faktycznie to zauważyli, wstali i szybko pobiegli do faceta i zaczęła się kolejna reanimacja. Koleś miał 45 lat, 46 i nie udało im się go odratować. I facet umarł, a po prostu 2 godziny wcześniej rozmawiałam z jego córką. Także to były te bolesne jakby momenty, bolesne historie. Miałam jeszcze jedną taką sytuację, że właśnie pracowałam z dziewczyną, która była w 2. miesiącu ciąży, a która nie przyznała się i nie miała prawa ona tam pracować i ja jej nie podkablowałam, ale cały czas właśnie jakby siedziałam tak i sobie myślałam, że dlaczego teraz, kiedy dopiero uczymy się o tej chorobie, bo to wszystko jest kwiecień 2020, dopiero się o tym uczymy, a ty idziesz w ciąży w takie miejsce, gdzie wszyscy są chorzy. Pewnego ranka co chwilę biegała do kibla, więc się jej spytałam, czy chce tabletkę na biegunkę. Ona mówi, że mam mdłości poranne. Czasami ludzie są bez wyobraźni, no co? Mieliśmy bardzo dużo pielęgniarek, które zgłosiły się i przyleciały do Nowego Jorku z innych części Stanów. I właśnie co tydzień systematycznie nowe osoby przylatywały, bo kolejne osoby zaczynały chorować. Ja akurat przez ten miesiąc, jak tam pracowałam, nie zachorowałam, nie miałam koronawirusa. Zrobiłam sobie badania właśnie i na koronawirusa, i na antyciała, i wszystko negatywne. Te 3 osoby, które umarły na moich oczach, to zdecydowanie coś, co na zawsze sobie zapamiętam. Tego dnia wróciłam do domu i walnęłam sobie po prostu tego przysłowiowego kielicha, bo psychicznie nie dawałam rady, bo to był dzień, w którym po raz pierwszy zobaczyłam, byłam wcześniej na pogrzebach, widziałam osoby, które już nie żyły.
Natomiast po raz pierwszy zobaczyłam osobę, która na moich oczach umiera i to uczucie, kiedy widzisz, że ci lekarze faktycznie się starają odratować tą osobę, ale im się nie udaje i ona umiera na twoich oczach, to było cholernie bolesne. To było tak bolesne to zobaczyć i zwłaszcza później ten facet, z którego córką rozmawiałam, pan Fortunato. Mi też umarła mama i też dostałam ten telefon jakby i wiem, co to znaczy dostać ten telefon, że twoja bliska osoba jakby umarła i to samo widziałam, ten ból widziałam też właśnie w twarzach osób, którym udało się przyjść i zobaczyć swoich bliskich po raz ostatni. I taka w sumie, to mi się wydaje dosyć symboliczne, ale w mój pierwszy dzień pracy przyjęliśmy faceta, który nazywał się Shafiku. Przyjęto go pierwszego dnia, kiedy ja pracowałam. Wszystkiego się jakby uczyłam tego pierwszego dnia i w międzyczasie właśnie pan Shafiku był moim pierwszym pacjentem, którego przyjęłam na oddział. W sensie ta babeczka mnie uczyła, pokazywała i na podstawie tego pana Shafiku ja się nauczyłam. Przychodzimy do pracy w piątek. I wyobraźcie sobie, że nic z tego nizowego, nikt nam wcześniej o tym nie powiedział, ale co się okazuje? To jest nasz ostatni dzień pracy. Piątek, końcówka kwietnia, nic z tego nizowego, mówią nam, że już sytuacja jest w miarę opanowana, już nam mniej personelu choruje, już myślimy, że damy sobie radę jakby bez Was, także dziękujemy Wam bardzo za pomoc i to by było jakby na tyle. Byliśmy szczęśliwi, bo to oznaczało, że faktycznie robi się lepiej i widzieliśmy, że po tym miesiącu ciężkiej walki na tych oddziałach, gdzie było mnóstwo ludzi, nagle zaczynało się przerzedzać. Dużo osób jakby wychodziło też ze szpitala. Za każdym razem, jak ktoś opuszczał szpital, to leciała piosenka z Rockiego, to takie tarantan, tarantan. Nie chcę, żeby mi dali bana za muzykę, ale nie sądzę, że moje śpiewanie było na tyle dobre, żeby w ogóle YouTube pokumał, o co chodzi, ale wy wiecie, o co chodzi. Także za każdym razem, jak kogoś właśnie wypuszczano ze szpitala, to ta muzyka leciała we wszystkich głośnikach i to było właśnie zajebiste, że jest ktoś, komu udało się jednak pomóc i po prostu jest ktoś, kto z tego kurde wyszedł, no. Ja COVID widziałam i dało mi to bardzo dużo, nauczyło mnie to bardzo dużo i od tamtej pory mniej jakby bałam się wychodzić na ulicę, mniej bałam się jakby tej choroby, bo widziałam ją po prostu z tak bliska, że już wiedziałam chociaż z czym mam do czynienia. Nie wiem, czy łatwo zrozumieć, o co mi chodzi, ale po prostu chodzi mi o to, że jak już widzisz ten COVID w ludziach, którzy leżą na wentylatorach, odwróceni brzuchem do dołu, żeby lepiej im się oddychało, żeby płuca miały lepszy zasięg rozszerzania się, i jak już widzisz te osoby i jak już wpisujesz w system, że kolejna osoba is expired, to w pewnym momencie tak ci się przełącza, że te osoby na ulicy, które cię mijają w maseczce, że ich się nie musisz bać. I przez to łatwiej mi było od tamtej pory nawet wychodzić jakby na ulicę, na zakupy, korzystać z metra było mi bardzo łatwo, bo po prostu widziałam już to w najgorszym możliwym wydaniu. I ciężko, żeby było gorzej niż to, co po prostu widziałam. No. Dużo mi bardzo dała ta praca i zmieniły się moje priorytety i inaczej patrzę na to, co jest ważne, inaczej przychodzi mi obserwowanie po prostu teraz tej choroby jako osoba, która ogląda wiadomości i słyszy o tej chorobie. No i właśnie historia lubi zataczać pełne koło. Bo wyobraźcie sobie, że właśnie jest ten mój ostatni dzień i oni nam tu już mówią bye bye, już się chcą z nami żegnać. Jestem na tym wielkim oddziale, mój ostatni dzień i wyobraźcie sobie pan Shafiku, pan, którego ja osobiście przyjęłam miesiąc wcześniej na inny oddział, w tym momencie jest na tym oddziale takim właśnie osób, którym nie zostało dużo nadziei, którym nie zostało dużo czasu. I przychodzi jego córka i słuchajcie, ja muszę ubrać tą córkę. Więc ja ubieram jego córkę w ciuchy specjalne, czyli tam ta tarcza właśnie, maska, czepek, całe ubranko. I ja ją ubieram po to, żeby ona pożegnała się z ojcem, którego ja miesiąc wcześniej przyjęłam.
Z takich jeszcze innych ciekawostek to, jako że to był żydowski szpital, to jedzenie na przykład na stołówce było koszerne, co było dla mnie super. Ja bardzo, bardzo lubię koszerne jedzenie. Myślę, że jest to jeden z lepszych rodzajów jedzenia tutaj w Stanach, właśnie jedzenie koszerne. Także jak masz możliwość wypróbowania jakiejś knajpy koszernej w Stanach, polecam. Bardzo dobre jedzenie, dobra jakość tego mięsa przede wszystkim. Jak się okazało, czego też nie wiedziałam, w momencie, kiedy któryś z pacjentów, który umierał, był Żydem, to wtedy przychodziła specjalna jakby ekipa, która zabierała ciało. Trzeba było się właśnie zawsze dowiedzieć, czy osoba, która umarła, była osobą wiary żydowskiej, czy nie. Bo jak była osobą wiary żydowskiej, to zupełnie inaczej w ogóle wygląda ten proces jakby pobierania ciała. Inaczej jakby przychodziły też specjalne właśnie te osoby z organizacji żydowskiej, także te osoby też ubierałam po to, żeby właśnie mogli wejść do tych pacjentów do pokoju. I to była też taka ciekawostka, coś o czym po prostu ja osobiście nie wiedziałam. Była też taka sytuacja, że facetowi skończyło się powietrze, tlen. Dziewczyna, która była przede mną na zmianie, zapomniała zamówić, a przy tak wielkim szpitalu, i to był mój drugi dzień pracy. I nagle pielęgniarka krzyczy gdzieś tam z korytarza, że tu się tlen kończy i że on za chwilę już nie będzie miał w ogóle tlenu, gdzie są butelki z tlenem, nikt nie zamówił. I ja wtedy szybko na telefon, zaczęłam kombinować, żeby jak najszybciej załatwić te butle z tlenem. I w ciągu 2-3 minut już były u nas na oddziale, gdzie zazwyczaj się naprawdę czekało po kilkanaście, kilkadziesiąt minut po prostu na jakiekolwiek zamówienie, bo tyle było tych zamówień, głównie właśnie o tlen. Ja już tutaj jestem przy metrze i już uciekam z Long Island City i chciałabym dzisiaj zakończyć ten odcinek po prostu mówiąc Wam, że jak mnie zawołają ponownie, jak ponownie faktycznie ta pandemia wybuchnie tutaj w Nowym Jorku, to będę pierwsza w kolejce, i faktycznie zgłoszę się ponownie do pracy w szpitala, bo było to bardzo cenne dla mnie doświadczenie i ważną pracę po prostu wykonywałam. Jeśli interesują Cię tematy właśnie związane ze Stanami Zjednoczonymi i takie moje przygody, opowieści, to zapraszam Cię serdecznie do subskrypcji, do komentowania, do polajkowania. Dziękuję w takim razie bardzo, że jesteś. Dziękuję Ci za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Pa!